Oto Acer Nitro 5, którego pełną niesponsorowaną recenzję będziecie mogli zobaczyć niedługo na kanale. Natomiast dzisiaj posłuży nam on jako tester tych oto podkładek chłodzących. Nie bardzo wiem, czy bardziej pasuje tu określenie test, recenzja, a może obalanie mitów, dlatego po prostu zapraszam Was na ten niesponsorowany materiał i nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę, jeżeli okaże się on dla Was przydatny. A oto nasi zawodnicy i zacznijmy od najciekawszego, najdroższego oraz, jak wynika z recenzji, najlepszego, czyli turbo podkładki, która ponoć potrafi obniżyć temperatury o aż 20 stopni. Nice. Oczywiście jest to marketingowa bzdura ze sponsorowanych materiałów. Jest ona wydajna w stosunku do pozostałych, ale nie aż tak, oraz jakim kosztem zobaczycie sami. Konstrukcyjnie jest ona wyjątkowo masywna i spokojnie zmieszczą się na niej nawet 17-calowe modele. Mamy tu podświetlenie RGB trochę w stylu Asusa Strixa oraz takie oto pokrętło, które pozwala nam regulować prędkość obrotową wentylatorów. Od spodu mamy filtr, dzięki czemu unikniemy wdmuchiwania kurzu i innych drobin do wnętrza laptopa. Tym, co odróżnia tę konstrukcję od innych, jest kołnierz z pianki, na którym spoczywa urządzenie, dzięki czemu uzyskujemy wymuszony obieg powietrza. A teraz pewnie zapytacie, ile to cudo nie jest tanio, bo kosztuje ona ponad 400 zł i obecnie na rynku jest tylko jeden konkurent, ale w podobnej cenie. Oczywiście moje cebulowe serce, wychowane na ciągłych promocjach Pepperka, nie było w stanie przeboleć takiego wydatku. Na szczęście trafiła mi się aukcja, gdzie sprzedawana była ona za 290 zł. Co i tak uważam jest wygórowaną ceną za kawałek plastiku z wentylatorem. No ale czego się nie robi, abyście wy nie musieli wywalać kasy w błoto. Kolejną podkładką jest Jozu od firmy Trust i reprezentuje ona najpopularniejszy rodzaj podkładek, czyli plastikowe konstrukcje z dziurkami i kilkoma wentylatorami. Czemu akurat ta? Kanał jest niesponsorowany, więc taką dostałem w gratisie z jakimś laptopem, ale jej rynkowa cena to około 100 zł. Mamy tu dwa pokrętła do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów. Jeden odpowiada za sekcję przednią, drugi tylnią. Na koniec podkładka, której używam od lat i jest to w pełni pasywne rozwiązanie, po prostu kawałek aluminium, dzięki któremu zwiększam odległość spodu laptopa od powierzchni, co ułatwia dostęp chłodnego powietrza. Nie oszukujmy się, aby uzyskać ten sam efekt nie trzeba wydawać żadnych pieniędzy, wystarczy podłożyć coś z tyłu laptopa, ale w tym wypadku będzie dużo stabilniej. Więc przejdźmy do testów i powiem Wam, że nie było łatwo. Chciałem stworzyć kompleksowy materiał i analizę podpartą testami. Zajęło mi to prawie cały dzień i wszystko zostało udokumentowane na nagraniach, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. Zacznijmy od pierwszego testu, którym było wygrzewanie w furmarku. Tutaj czekałem do momentu, aż temperatura GPU osiągnie maksymalną wartość i nie będzie już rosnąć. W trybie wydajności zbalansowanym wentylatory ustawione były na stałą maksymalną wartość, natomiast w trybie cichym prędkość dostosowywana była automatycznie i nie dało się tego zmienić. Wyniki bez podstawki to odpowiednio 73, 62 i 72 stopnie. Zobaczmy, ile dały nam podkładki i szału nie ma, a co ciekawe pasywny Crux dał nam więcej niż Jozu 4 wentylatorami ustawionymi na maksa i nie było wiele gorszy od naszej super drogiej podkładki na minimalnych ustawieniach. Tutaj od razu wyjaśnienie, że wyniki z maksymalną prędkością wentylatorów dla naszej turbo podstawki podawane są tylko czysto informacyjnie, z uwagi na fakt, że wszystko powyżej 500 obrotów przewyższa głośnością każdego laptopa i jest nieakceptowalne. Zresztą posłuchajcie sami. Wracając do naszych wyników, warto zwrócić uwagę, że największą różnicę udało się uzyskać w trybie cichym i wynika to z faktu, że podkładka wymusza większy przepływ powietrza przez układ chłodzenia, co sugeruje, że ten typ podkładek daje najwięcej, gdy mamy laptopa, w którym właśnie ten element kuleje. I tutaj taki mały apel, jeśli ktoś byłby w stanie powierzyć mi swojego G5 lub G7 na testy, można byłoby sprawdzić tą hipotezę. Przejdźmy do testów 3D Marku i tutaj z uwagi na wydajne chłodzenie laptopa ilość punktów była identyczna w każdym teście, więc przyjrzymy się maksymalnym zanotowanym temperaturom na CPU i GPU. Kolejność klasyfikacji w tym teście pozostała identyczna, a dodatkowo pasywny Crux uzyskał identyczny wynik jak Lano na minimalnych obrotach i zaledwie 2 stopnie gorszy od tych na maksymalnych dających się znieść ustawieniach. Ale zobaczmy ten sam test, ale z ustawieniami automatycznymi wentylatorów. I tutaj podobnie jak w przypadku poprzedniego, na pierwszy rzut oka sytuacja jest wręcz identyczna. Ale jeśli dodamy do tego wykresu parametr jakim jest głośność,
Sytuacja zrobi się ciekawsza i podkładki pozwoliły nam zredukować hałas i to aż o 6 dB. Oczywiście pod warunkiem, że same nie są głośniejsze od laptopa. Zanim przejdziemy do wyników Cyberpunku, przyjrzyjmy się jeszcze wydajności samego CPU i tutaj w teście Cinebencher 23 można wreszcie zobaczyć przewagę podkładki Llano. Pozwoliła ona nam uzyskać wynik lepszy o ponad 1000 punktów, co może nie jest oszałamiającym wynikiem, ale przynajmniej pokazuje, że coś daje ten sprzęt i co najciekawsze, wynik nie zależał od prędkości obrotów wentylatorów. I na koniec obiecany test Cyberpunku i wykonałem go w trybie wydajności z wentylatorami ustawionymi na 100% oraz automatycznym. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z dość dużą różnicą względem temperatur, ale pod warunkiem, że porównujemy najwydajniejszą podkładkę do całkowitego jej braku. Natomiast patrząc na wyniki zwykłego kawałka aluminium, nie jest już aż tak rewelacyjnie. O wynikach Llano w trybie maksymalnych obrotów nie wspominam z wiadomych powodów. Na koniec wyniki w trybie automatycznym i potwierdzają one tylko to, co widzieliśmy wcześniej. Dlatego podsumowując, muszę dojść do wniosku, że w przypadku podkładek 90% to marketing. Najwięcej daje po prostu poprawienie cyrkulacji powietrza pod laptopem, unosząc jego tył, a wentylatory to w większości wypadków mało co wnoszące ozdoby. No może nie do końca, ponieważ jeżeli umieścimy laptopa na Jozu z wyłączonymi wentylatorami, to zacznie on łapać wyższe temperatury niż gdyby w ogóle był bez podkładki. Jeśli chcecie podkładkę chłodzącą, która da więcej, musicie wydać sporo, a o różnicach temperatur rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu stopni możecie zapomnieć, chyba że porównujecie je do takich, jakie osiąga laptop z wyłączonym chłodzeniem lub leżący na kołdrze w łóżku. Dziękuję za uwagę, był to materiał niesponsorowany i mam nadzieję, że okaże się on dla Was przydatny. Jeśli chcielibyście, abym obalił jakieś inne mity odnośnie tego, co według producentów jest Wam niezbędne, dajcie znać w komentarzach. Przy dużej ilości łapek uznam, że tego właśnie chcecie i potrzebujecie. No i oczywiście nie zapomnijcie o nadchodzącej recenzji Nitro 5 oraz Nitro 16.